Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zacznijmy od tego, że postanowiłam wziąć udział w salu letnim. Jest to sal na jednej z grup facebookowych, której nazwy wypowiadać nie wolno. Kasia opublikowała post, w którym poinformowała nas właśnie o takiej salowej zabawie i polega to na tym, że przez ileś tam czasu, nie wiem, chyba całe wakacje, co tydzień będziemy dostawać kawałeczek wzoru, który będziemy wyszywać w ciemno i dopiero po kilku tygodniach tej zabawy, wyszywania, będziemy widzieć, co tak naprawdę wyszywamy. No i cała zabawa polega na tym, że wyszywamy w ciemno i w międzyczasie próbujemy odgadnąć, co wyszywamy. Ja już w jednej takiej zabawie brałam udział, później strasznie mi było z tym nie po drodze, ale tym razem się uparłam i stwierdziłam, że biorę udział po raz kolejny. I zacznijmy może od tego, że tym razem zamiast jednego wzoru do wyboru miałyśmy aż dwa. Kasia dała jeden mniejszy i jeden większy wzór do wyboru. Ja niechętnie, ale wybrałam ten mniejszy. Bardzo mi się podobała właśnie mniejsza ilość krzyżyków, czyli około 300 na tydzień, ale nie podobało mi się to, że jest to sampler, wzorek taki bardzo prymitywny. Kasia nam to zdradziła. Bardzo mnie to niepokoi, bo ja nie lubię samplerów i nie lubię takiego stylu haftu, natomiast uparłam się, że chcę wziąć udział, dlatego wezmę udział, a ten drugi wzorek, który nie jest samplerem, jest dla mnie zwyczajnie za duży i nie mam wystarczającej ilości mulin. Do tego mniejszego obrazka brakło mi dwóch kolorów, więc było mi dużo łatwiej dokupić dwa kolory tutaj w Norwegii, a przypominam, że tutaj mulina jest bardzo droga, więc łatwiej mi było dokupić dwa kolory niż praktycznie wszystkie kolory do tego drugiego projektu. Kasia mówiła nam też, że dobrym wyborem będzie materiał w kolorze naturalnym. I ja sobie tutaj przygotowałam spośród całej mojej teczki materiałów 3, bo gdybym Wam pokazała wszystkie, które mam, to naprawdę ciężko by się było zdecydować. Zresztą mogę Wam pokazać, bo mam tutaj całą torbę. Tutaj mam całą torbę w ogóle materiałów różnych. Możecie sobie zerknąć, co tutaj jest. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale jest jakaś właśnie Bellana, tam jest Aida, tutaj też jest jakaś różowe coś. Tu też jest jakaś Aida, Verdal, tutaj mamy Hardanger i tak dalej, więc trochę tego tutaj mam. I właśnie spośród tego wybrałam sobie te 3 i moje propozycje są takie. Albo wybiorę len obrazkowy, którego nie lubię, ale jest w kolorze naturalnym, albo wybiorę Flame Flowę, która jest naprawdę fajna i ja już jeden obrazek wyszywałam na tym materiale i bardzo mi się to podobało. Zobaczcie, jaki ten materiał jest piękny. Może Wy tego aż tak dobrze nie widzicie przez ten materiał, ale ja Wam gwarantuję, że on w kamerze wygląda dokładnie tak samo jak na żywo. Mój telefon teraz już nic nie przekłamuje, on pokazuje idealnie, więc możecie być pewni, że to jest idealny odcień, taki jak widzicie, jest przepiękny. I mam jeszcze trzecią propozycję, brudny stolik, nie patrzcie, nie da się tego domyć. Mam jeszcze Britney, z tym, że ten materiał jest bielusieńki i pomyślałam, że może by tak spróbować zafarbować go herbatą. I tak mi się właśnie wymyśliło, że w sumie chciałabym to zafarbować, ale tak nieregularnie, żeby to były takie ciapki, tu trochę mocniej, trochę lżej. Raz już farbowałam materiał herbatą i nawet mi się to podobało. No i teraz nie wiem, słuchajcie, co wybrać. Zrobiłam ankietę na Instagramie, gdzie zapytałam Was o zdania, więc może po prostu poczekam i spróbuję coś wybrać. Bardzo kusi mnie Flame Flowa ze względu na to, że już widzę, że to będzie ładnie wyglądało, ale z drugiej strony mam ochotę pobawić się w farbowanie i do tych dwóch materiałów ciągnie mnie najbardziej. Zobaczymy, co Wy zdecydujecie. Być może się tym Waszym wyborem zasugeruję.
Przygotowałam sobie już materiał. Jest to wybrana przez Was na Instagramie Flainfloba w kolorze naturalnym i uznałam, że skoro większość osób tak wybrała, to ja chyba też się na to zdecyduję i już się nie będę bawiła w żadne farbowanie, bo zajmie to bardzo dużo czasu, a wolę ten czas poświęcić na krzyżyki. Także przygotowałam już materiał, troszeczkę za mało tych marginesów zostawiłam, takie mam wrażenie. Ja w ogóle kocham zostawiać bardzo duże marginesy i u mnie one są zazwyczaj takie dość obszerne. Natomiast w tym przypadku zostawiłam takie malutkie, z uwagi na to, że tutaj nie mam za bardzo dostępu do takich materiałów. W Polsce jestem kilka razy w roku, no i niestety muszę się troszeczkę ograniczyć. Nie mogę być aż taka rozrzutna, jak byłam w Polsce, że mogę sobie robić 10-centymetrowe marginesy z każdej strony, bo jak mi będzie potrzeba, to przecież sobie kupię materiał. No tutaj sobie już tak szybko nie kupię, więc muszę się ograniczać do tego, co mam. I muszę to traktować rozważnie. Także mam malutkie marginesy. Mam nadzieję, że mi to nie przeszkodzi w oprawianiu tego obrazu. I powiem Wam od razu, że widziałam już pierwszą część wzoru, bo dzisiaj jest pierwszy dzień. Jak ja, słuchajcie, zobaczyłam to, co teraz zobaczycie, jestem zawiedziona trochę. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze ładnie. Pierwszy fragment jeszcze nie jest taki stracony, ok? Jeszcze może to pięknie wyglądać. Ja cały czas jestem przekonana, że Kasia by czegoś takiego naprawdę brzydkiego nie wybrała. I teraz nie wiem, czy mi się to nie podoba, dlatego że to jest brzydkie, czy mi się to nie podoba, dlatego że już się nastawiłam, że mi się nie będzie podobało. Zabieram się do wyszywania. Zobaczymy, co z tego będzie. Może akurat fajnie się będzie wyszywało, a to, że będzie brzydkie, to nieważne, dam komuś na prezent i tyle. Czas oficjalnie zacząć drugi tydzień salu letniego i w ten sposób wygląda druga część wzoru. Moja koleżanka znalazła już ten wzór, zobaczyła, jak on wygląda i powiedziała mi, że jest naprawdę bardzo ładny. Natomiast ja go jeszcze nie widziałam, bo nie chciałam go zobaczyć, nie chciałam sobie psuć zabawy. Usłyszałam od niej, że jest bardzo ładny, więc trochę mnie to podbudowało na duszy. Na początku filmu wspominałam Wam, że wybrałam ten mniejszy sal z uwagi na to, że do niego brakowało mi 2 kolorków i były to kolory, chyba Wam już je pokazywałam, 3012 i 3011 i ja sobie te 2 mulinki dokupiłam. I mówiłam Wam, że nie biorę tego drugiego, bo tam musiałabym dużo mulin kupić, one są drogie i tak dalej, i tak dalej. Ale udało mi się zebrać w pracy troszeczkę napiwków i postanowiłam, że jednak zacznę ten drugi sal i kupiłam sobie 11 kolorów mulin, które tutaj widzicie i zapłaciłam za nie, uwaga, 120 zł już w przeliczeniu. 120 zł za 11 kolorów muliny DMC. A dla porównania powiem Wam, że u mnie możecie kupić taką samą mulinę za 2 zł. Więc jest różnica. 2 zł, a tutaj kosztuje ponad 10 zamotek. Więc jest ogromna, ogromna różnica, jak widzicie. Ale kupiłam to za napiwki i tak się trochę śmiałam, że to w sumie trochę tak, jakbym to dostała za darmo. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I będę robiła również drugi sal. I teraz zastanawiałam się nad materiałem. Tutaj już materiał może być dowolny. Kasia nam zdradziła, że chyba, z tego co pamiętam, nie będzie półkrzyżyków. Będą tylko krzyżyki. Będzie backstitch. I zastanawiałam się nad materiałem. Wiem, że są tam też blendy. No i powiem Wam szczerze, że nie mam za bardzo z czego wybrać, bo jeżeli mają to być blendy, to musi być to raczej taki materiał, na którym te blendy przejdą, a ja nie lubię wyszywać na drobnych materiałach. Mam na przykład Verdal 40CT, co by było naprawdę fajne i zastanawiam się, czy nie iść w to. Ewentualnie pójdę w straminę i zrobię to półkrzyżykiem. To jest mój plan B, bo plan A był zupełnie inny na ten motyw i plan A miał w sobie farbowanie materiału piwoniami, bo piwonie to moje ulubione kwiaty. Ale niestety coś mi z tego nie wyszło i ten materiał, który się pofarbował, wyglądał
tak brzydko, jakby, nie wiem, sami zobaczcie. Sami zresztą zobaczcie, bo myślę, że tego nie trzeba komentować. Wyszły takie brzydkie plamy i ten materiał jest taki brzydki, że totalnie mi nie pasuje do tego haftu i myślę, że popsułby cały efekt. Także ten materiał chyba pójdzie na straty, chyba że przefarbuję go jakimś innym kolorem. Nie mam pojęcia, może jeszcze się będę bawiła. W każdym razie teraz pokażę Wam proces farbowania tego materiału, jak to wszystko wyglądało, jak ja to zrobiłam. To wszystko było robione metodą prób i błędów. Nie do końca jestem zadowolona z tego, jak to wyszło, to już Wam mówiłam, więc za bardzo też nie sugerujcie się tym, jak ja to robiłam, no bo jak widać nie wyszło z tego nic ciekawego, ale Wam pokażę, bo mam Wam też do powiedzenia kilka rzeczy. Dzisiaj strasznie mi się język plącze i nie wiem, co z tego będzie. Ja chyba potnę ten materiał na miliardy kawałków, bo co chwilę mi się coś myli i nie mówię tego, co bym chciała powiedzieć. Mam nadzieję, że po wycięciu to wszystko będzie ładne, spójne i nie będziecie mieć takich cięć sztucznych, przeszkadzających. Także teraz pokażę Wam, jak to wyglądało i powiem Wam 2 słowa. Jakiś czas temu moje koleżanki namówiły mnie do włączenia takiej opcji, jaką jest wsparcie kanału na YouTube. Ja uległam ich namowom, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, ale uległam, więc teraz obok przycisku subskrybuj znajdziecie również przycisk wesprzyj. Jeżeli klikniecie sobie w ten przycisk, pokażą Wam się 2 opcje. Pierwsza to wsparcie ogólne za 10 zł, gdzie macie tylko bonusy praktycznie od YouTube'a. Jedynym takim dodatkowym bonusem jest to, że możecie oglądać filmy wcześniej, macie naklejki, jakieś tam wyjątkowe komentarze, będziecie się wyróżniać spośród tłumu. Natomiast jest też druga opcja, czyli wsparcie hafciarek, to kosztuje już 20 zł i u mnie akurat jest o tyle fajnie, że biorąc udział w czymś takim, nic nie tracicie, dlatego że co miesiąc dostajecie 1 darmowy wzór ode mnie, który będzie dla Was niespodzianką. Większość moich wzorów kosztuje od 20 zł w górę, więc tak naprawdę wpłacając te 20 zł na subskrypcję, nie tracicie zupełnie nic. Dodatkowo osoby z wsparcia hafciarek będą u mnie w grupie na Messengerze, będziemy mogli sobie rozmawiać. Przygotowałam dla Was kilka fajnych akcji. Będą różnego rodzaju paczki niespodzianki z słodyczami z Norwegii, z różnymi mulinkami i tak dalej. Im więcej osób, tym więcej paczek, wiadomo. Będę chciała robić różne sale, w których będę kupowała Wam materiały, wysyłała do tych sali, więc nie będziecie musieli sobie już sami tego ogarniać. Chciałabym też sprowadzać z zagranicy różne produkty do haftu i będzie tego mało, więc Wy w pierwszej kolejności będziecie mogli sobie je kupić dużo taniej niż są dostępne u innych dziewczyn czy w innych sklepach polskich. Także myślę, że to będzie naprawdę fajne. Więc tak naprawdę nic nie tracicie, a tylko zyskujecie. Macie coś za coś, dostajecie fizyczne produkty i również cyfrowe, także myślę, że warto, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jak już wykupicie sobie wsparcie hafciarek, to odezwijcie się do mnie na Instagramie, na Facebooku, jeżeli tam wiecie, jak się nazywam i będę Was dodawała do grupy. To jest bardzo ważne, żebyście byli w tej grupie, wtedy będziecie na bieżąco. Także piszcie mi swoje niki z YouTube'a i wtedy będę Was wrzucać do grupy. Będzie mi, tak jak mówiłam, naprawdę bardzo miło. Oczywiście nikogo do niczego nie zmuszam, bo to jest wszystko dobrowolne. Nie musicie mnie tam wspierać, jeżeli nie chcecie. Natomiast jeżeli ktoś z Was się już zdecyduje, są już pierwsze osoby, za co bardzo Wam dziękuję i będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli dołączy więcej osób. To nie jest tak, że chcę pieniądze za nic, bo oczywiście część tych pieniędzy w pewnym sensie do Was wróci, więc myślę, że to będzie miła inicjatywa. Mamy tutaj coś za coś, nie jest tak, że działa to tylko w jedną stronę i ode mnie również dostaniecie wsparcie. I to chyba tyle w tym temacie. Teraz przejdźmy z powrotem do mojego salu, bo chyba wybrałam materiał idealny i wydaje mi się, że wybiorę AID 18CT. Nie wiem, po prostu nie wiem, co mam wybrać. Inne dziewczyny mają takie ładne materiały, takie farbowane i w ogóle piękne, jakieś błyszczące, a ja mam AID 18CT. No cóż, jak widzieliście, moje farbowanie nie wyszło. Jakby to zostało tak, jak było od razu przed myciem, to by było pięknie.
ale niestety wszystko się zmyło i zostało tylko żółte, także będę musiała wybrać chyba coś takiego. Materiał mam już wycięty, więc widzimy się, jak już uda mi się coś wyszyć. Tak wyglądają moje projekty po 2 tygodniach. Tutaj dorobiłam drugi tydzień. Troszeczkę się pomyliłam przy tej jednej mulince, dlatego że zamiast wyszyć krzyżyk co jedną kratkę osnowy, to wyszłam co 2 i troszeczkę mi się tutaj nie zgodziło. Powinien być większy odstęp od literki S, ale myślę, że totalnie tego nie widać. I tutaj nadrobiłam te 2 tygodnie i tak to mniej więcej wygląda. Mam już nawet pomysł, jak chciałabym oprawić ten obrazek. Myślę, że fajnie by to wyglądało, jeżeli zrobiłabym tak, jak to wymyśliłam. W zasadzie nie do końca wymyśliłam, tylko bardziej znalazłam inspirację, ale robiłam już coś takiego podobnego przy innym moim projekcie, kiedy go wykańczałam. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Ten obrazek w ogóle mega mi się podoba, ten duży i ten mały uważam, że też jest bardzo słodziutki, pięknie będą wyglądały. Byłam średnio przekonana co do tego obrazka, ale zaczyna mi się podobać. Już nie mogę się doczekać poniedziałku, kiedy dostaniemy kolejny wzór. Rozpisałam sobie tutaj 2 strony właśnie na te sale. I tutaj jest mniejszy sal, a tutaj jest ten większy sal. Ja go zaczęłam w 2 tygodniu i od razu nadrobiłam ten poprzedni tydzień. Zrobiłam tak jakby w jednym tygodniu 2 tygodnie, a ten leciałam zgodnie z planem. Tutaj zostawiłam sobie miejsce na zdjęcia i na podsumowanie tego wszystkiego. Może Wam spróbuję pokazać tutaj, jak wygląda mój lipiec. Zobaczcie. Nie jest tragicznie. Powiedziałabym nawet, że zapowiada się dość dobrze. Tutaj jest kolejna strona, o której na razie Wam nie opowiadam, bo to będzie w innym filmiku, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda właśnie ten mój lipiec. Nie najgorzej. Mam nadzieję, że będzie fajnie. I to by było na tyle w tym filmiku. Tak jak mówiłam, nie mogę się już doczekać następnych tygodni i następnych części wzoru. Także będę się musiała pocieszyć czymś innym. I już w następnych filmikach pokażę Wam moje dalsze przygody z tymi salami. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!